Jest takie koreańskie słowo yin-yang. Oznacza opatrzność albo przeznaczenie w relacjach międzyludzkich. Mówią, że jeśli dwoje ludzi mija się na ulicy i ich ubrania się otrą, to oznacza, że w poprzednim życiu łączyło ich coś ważnego. Wylądowaliśmy na Borneo, wyspie dwukrotnie większej od Polski. Naszą bazą jest Kota Kinabalu w regionie Sabah. To północna część, słynąca z niesamowitej przyrody i dżungli, która ponoć jest nawet starsza niż ta w Amazonii. Dzień dobry. Po kilku dniach w końcu wyzdrowiałem troszeczkę. Wciąż moje gardło jest jakie jest, nie słyszę za wiele, ale żyję. Dotarliśmy w końcu na Borneo i czekamy na jedzenie. Jeśli jak lądowaliśmy, to mój łeb chciałby butnąć, wszystko nie zaczęło lekko. Myślę, że to będzie najciekawsza część podróży. Bardzo się cieszę, że będzie dużo więcej dżungli, dużo bardziej zielono, bo byłem zmęczony już po Singapurze bardzo mocno. Jeszcze ta choroba mnie dowaliła. No cóż, taka jest podróż. Mam nadzieję, że nic złego się z tego nie rozwinie, bo chcę dolecieć do domu. Cena złoty 50. Za 6 takich. Tak, Ale bardzo dobry, nie? Bardzo. Nie możemy się doczekać dalszej podróży na Borneo. Póki co. Może być lepiej, może być gorzej, zobaczymy. Mam nadzieję, że też poznamy kogoś. Tyle. A tak w ogóle to jest Marcinek. Znamy się 7 lat i większość naszej znajomości przegraliśmy w ligę, ale od tamtego wiele się pozmieniało. Wiele to oznacza życie, studia, praca. Ale w końcu udało nam się znaleźć w tym samym miejscu o jednym czasie i właśnie wchodzimy na jakąś losową górę na drugim krańcu świata. Widok z góry nie zawiódł. Mimo, że nie był to Mount Everest, i tak mogliśmy poczuć się jak wędrowiec nad morzem mgły. Z perspektywy czasu myślę, że obecność drugiej osoby działa jak kotwica dla pamięci. Kiedy wspominam ten sam widok, pamiętam tylko krajobraz. Ale kiedy wspominamy go razem, wracają też emocje, zmęczenie i żarty rzucane na szlaku. I chyba o to w tym wszystkim chodzi. Kolejny dzień, kolejny cel. Wioska kulturowa Mari Mari. Już w bramce dostaliśmy ostrzeżenie. Grupa musi wybrać lidera, który pójdzie negocjować z wodzem. Zasady są proste. Jeśli odpowiesz na pytania, wchodzimy. Jeśli nie, no cóż, tradycja nakazuje skrócić lidera o głowę. I zgadnijcie, na kogo padło. No oczywiście na mnie. Co? Będziemy smażeni na ognisku, elo, jeszcze za to płacimy. No, essa. Głowa na szczęście stała na karku. Mari Mari to nie tylko zwykła wioska. Duży skansen ukryty w dżungli. Tu odwiedza się domy 5 głównych plemion. Jak żyją, co jedzą, co robią. A to proszę bardzo, destylacja w najbardziej prowizoryczny sposób. Na dole jest składnik, tu u góry jest czysta woda, skrapla się tutaj do środka alkohol i ciurkiem. Jest też plemię Murut. Ostatnia grupa na Borneo, która porzuciła zwyczaj łowienia głów. Wioska była ciekawa, choć nie da się ukryć. Mocno skrojona pod turystów. Fajne do zdjęć, ale czujesz, że to spektakl. Jednak okazało się, że to była tylko rozgrzewka. Prawdziwy skarb ukryty był niedaleko. Zaszyta w środku dżungli znajdowała się miejscówka, na widok której dosłownie opadły nam szczęki. O jasny gwint! Szczerze, nawet nie wiem jak to odpisać. Takie chwile nie zdarzają się zbyt często. Patrzcie to, widzowie, to jest normalnie wielkości dłoni motyl. Przy czymś takim. Nie trzeba było długo czekać, nim wróciliśmy się do wody. Jeśli mówi się o momentach, w których czujesz, że żyjesz, no to z pewnością to jest ten moment. Zapominasz o tym, jaki jest dzień tygodnia, co masz do zrobienia i kim musisz na poważnie być. W takiej chwili znowu masz 10 lat i zero zmartwień. Dzień, w którym natura tak bardzo nas rozpieściła, rzucając nam całe swoje piękno pod stopy.
Oczywiście nie mógł zakończyć się inaczej niż spektakularnym zachodem słońca nad zatoką. Fajny dzień. Trochę głośno. Samolocik. Dużo się działo. Zmęczenie już spore. A dostając życie za 3 godziny z jakiegoś powodu nie będzie się znowu chcieć spać. Ale to chyba na tyle. Trzymajcie się z takim oto zachodem. Mogłoby się wydawać, że po takim dniu padniemy na twarz, ale po chwili, zero zmęczenia. Energia nas rozosiła, więc zamiast łóżek ruszyliśmy na nocne zwiedzanie miasta. Wpadliśmy na nocny targ z misją znalezienia duriana. To tak zwany król owoców, którego piękny zapach czuć, zanim w ogóle się go zobaczy. I to nie żart, z tego powodu zakazy są wszędzie. W hotelach, taksówkach, metrze. A na stoiskach stworzenia, o których istnieje, nawet nie miałem pojęcia. Wyglądało to trochę jak bar w Gwiezdnych Wojnach, tylko że wszystko dało się zjeść. Patrzcie, ratatuj. 1, 2, 3. Ratatuj. Które biegają, ale picie jest. Marsz się nie przejął. Jest klimatycznie, jest bardzo fajnie. I co, szukamy największego gówna, żeby zjeść. No właśnie aktualnie nigdzie tego nie widziałem. Szukamy duriana, ale chyba nie tutaj. Tutaj nie będzie. No cóż, idziemy dalej. Naszym wyzwaniem było znalezienie czegoś najgorszego, ale i najciekawszego. Niestety król durian tej nocy przed nami uciekł, ale nie mogliśmy wrócić z pustymi rękami. Zamiast śmiercącej bomby wpadł nam w ręce wężowy owoc. Bardzo snake fruit. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje. Teraz już wiem, że istnieje. Czosnek. Taki czosnek trochę to wygląda, spróbujemy. Dobra, próbujemy. Trochę śmierci. Dobra, wygląda dziwnie. Chłopie, ty widzisz jak to w środku wygląda? Jakbyś, nie wiem, śliwkę a nie tą. Ej, dobrze. Dobra? Serio banan i mango i jabłko. Ocena? Dziwne, nie zjem tego nigdy więcej? 5 na 10. 5 na 10. A skoro już mowa o wyzwaniach, to część większego planu. Przed wyjazdem stworzyłem system odznak. Zadania były różne. Taniec randomami, kąpiel w wodospadzie, legendarny Scenic Piece, czy właśnie zjedzenie czegoś dziwnego na targu. Cel? Wypchać nas ze strefy komfortu i wiecie co? To działa. Chęć zdobycia głupiej odznaki sprawia, że robisz rzeczy, na które normalnie byś się nie odważył. I tak właśnie powstają ciekawe wspomnienia. Jedziemy właśnie przez taką bardziej zabawową dzielnicę. Są tu jakieś kluby, muzyka gra. I obszajcie, że sobie idziemy. Patrzymy. A tam dziecko tak z 5 lat może? Chyba 5 lat. Może 5 lat. Szlugę odpala i to jeszcze przy jakichś dorosłych. Normalnie szlugę odpala. Kolejny dzień, nowy cel. Rzeka Bongawan i tropienie nosaczy sundajskich. Tak, tych nosaczy. Ale zanim ruszyliśmy w dżunglę, szybka lekcja kultury w lokalnym meczecie. Ja wyglądam, jestem młodym muzułmaninem. Nie, to wyglądasz na takiego dobrego. Idę. Jestem takim dobrym, bardzo uczynnym, zdrowym, uczącym się. Także no. Choć ponad połowa Malezji to muzułmanie, islam ma tutaj bardzo łagodne, liberalne oblicze. W regionie Sabah religie mieszają się z wierzeniami plemiennymi. Hijab to wybór, a nie przymus. Czuć tutaj totalne multikulti. Mimo różnic czuję się tutaj bezpiecznie niż w niejednym europejskim mieście. Sam spływ? Znakomity, choć widok śmieci płynących rzeką, no to smutne rysy na tym raju. A natura wciąż tutaj rządzi. Widzieliśmy warany, krokodyle i wreszcie ona. Udało się. Nosacze w naturalnym środowisku. Upolowaliśmy obiektywem zarówno Grażyny, jak i Janusza. Myśleliśmy, że to szczyt wrażeń na dziś, ale okazuje się, że dżungla trzymała asa w rękawie na sam koniec. Po przerwie mieliśmy ruszyć do delty, ale deszcz nie odpuszczał. Mimo to wsiedliśmy na łódkę, przemierzając kolejne kilometry. I wtedy stało się coś dziwnego. Ze ściany deszczu i drzew zaczęła przebijać się nienaturalna pomarańczowa łuna. Nagle las się urwał, a my wpłynęliśmy na otwarte wody. To, co zobaczyliśmy, wyglądało jak pożar nieba. Słońce topiło się w horyzoncie, barwiąc cały świat na złoto. Twój odcinek. Ja.
Inian to nie tylko spotkania twarzą w twarz. To świadomość, że ludzie, którzy są tysiące kilometrów stąd, wciąż mają wpływ na to, jak widzę świat. Dzielę tę chwilę z Marcinem, ale w duchu dzielę ją też z wami wszystkimi. Skoro to ludzie, którymi się otaczamy, wpływają na to, kim jesteśmy, zostawiając w nas cząstkę siebie, to znaczy, że wy również jesteście tutaj. Gdzieś na końcu świata, oglądając ten sam zachód słońca, jesteście ukryci w każdej klatce tego obrazu. Ten widok, on też należy do was.